bohaterem dzisiejszego materiału będzie Brudas, mega Brudas, a jest nim Xbox Series X. Nie wiem jak tak można, ale kurde. Przy czym to nie jest główna usterka urządzenia, ale pokażę wam jak wygląda sprzęt. To jest trochę zastanawiające, ale jak widać da się. Nie wiem gdzie ten sprzęt pracuje, ale tutaj trzeba ponarzekać. Słuchajcie, tam w środku widać ciało obce. Można to... Ja cię sunę, widzicie to? Czy wy to widzicie? Syf z tej konsoli wychodzi zewsząd. Napęd. W napędzie też są jakieś kłaki. Łoniaki, czy co to jest? Kurde. W ogóle ona jest porysowana. Była źle zapakowana. Chyba to jest wysyłka. Obudowa w tym miejscu nie jest spasowana, więc albo paczka dostała strzała, albo ktoś się dobierał. Nie wiem tego, nie ustalę w tym momencie. Ale już z zewnątrz na dzień dobry jest źle. A jaki jest główny problem konsoli? W tym wypadku ona ma usterkę gniazda HDMI, czyli typowa przypadłość dla tych konsol. No spoko. W ogóle tutaj złącze internetowe też jest delikatnie przesunięte, więc prawdopodobnie ta konsola komuś mogła wyskoczyć. Może chciała wyskoczyć z brudu przez okno i się przewietrzyć trochę. Ciężko powiedzieć. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Także dzisiaj zapraszam na mega Brudasa. Powiem wam uczciwie, że to nie są fajne momenty dla mnie, bo lepiej spracować przy czymś, co wiadomo może być brudne, natomiast coś takiego rzadko się zdarza. Słowo daję. Powinna być teraz nalepka na drzwiach do firmy, czy tam w regulaminie za tak brudną konsolę z automatu, nie wiem, plus 200 zł do naprawy, bo jak na to się zapatrujecie? Dajcie mi znać w komentarzu. Czy w takim wypadku, kiedy konsola już tak mocno jest uwalona, no bo jak inaczej to powiedzieć, czy serwis powinien chcieć dopłaty za czyszczenie? Widzicie to? Ja cię kręcę. Ok, lecimy w takim układzie. Ja jej nie podłączam, nie sprawdzam, czy ona się włącza, nie włącza. Zakładam, że tak. Więc teraz tak, żeby rozebrać Xboxa nowego, trzeba będzie ściągnąć maskownicę, plastikową folię w zasadzie. Musimy ją ponagrzewać trochę. Temperatura tam, nie wiem, 150 liczmy. I powoli nagrzejemy. Jak ktoś by nie chciał, to może w tym miejscu zrobić dziurkę, otwór i wtedy wygląda to kiepsko. Więc jestem zwolennikiem usuwania tej naklejki z numerem seryjnym, z modelem konsoli. Niech to ma ręce i nogi. Tutaj trzeba tylko, najgorsze jest, wiecie, zacząć, nie? Podważyć tą folijkę. O. Mówię, początki są najgorsze. Czasami do tego przyda się jakiś nożyk, skalpel, grunt, żeby zacząć. Aczkolwiek w tej konsoli wiele nie brakuje do naturalnej śmierci. Dobra, odkładamy na bok teraz. Spróbujmy to podnieść. Pyk. No i będziemy podważali. O, idzie już powoli. Spoko. Możemy jeszcze dogrzać. Jak mamy temperaturę 150, to wiadomo, nie przypalimy nic. Plastik się nie odkształci. A to wszystko będzie miał ręce i nogi. Chodzi oczywiście o tą pierwszą śrubkę. Odkręcamy zieloną śrubkę. No i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Druga śruba jest oczywiście pod tą blendą plastikową. Tutaj już jest taki zwykły, zwyczajny klej, więc można to podważyć, cyk, na bok. No i zaraz zobaczymy, co tu wyjdzie. Co będzie w środku? Wszystkiego się można spodziewać. Jak nie pająki, to kurde masz coś takiego. Trzeba teraz podważyć obudowę na boki. Pyk. O. I po kolei ją pach. Możemy ją trochę naciągać. Cyk. Może z innego ujęcia wam pokażę, czyli teraz podważam delikatnie i tutaj wpychamy. Sypie się z niej.
Yes. Ja cię pierdzielę. O cię pieron, jak to mówią. Kurde. Przydałyby się jakieś rękawice, nie wiem. Ja cię kręcę. To jest filc, który oderwał się z układu chłodzącego i wbił się w to miejsce. To jest filc. On jest... Ja nie mogę. Patrzcie. O! To jest dywan. To jest prawdziwy jak Bumcyk trąba dywan. Ten dywan blokował cały układ chłodzący. Mieciu, patrz. Czaisz? To nie są jaja. Chce ktoś trochę? Sprzedam za piątaka. O człowieku. To można byłoby w worek foliowy wsadzić i odeślę klientowi, żeby miał na pamiątkę. Żeby wiedział, co myśmy robili. Taki delikatny akt dygresji z mojej strony. Dowód numer 1. Czekaj. Kurde. Dowód numer 1 w sprawie o Xboxa. Zaplombowany. Idziemy dalej. O człowieku. Panel wygląda w miarę, umówmy się, w miarę. Co dalej? No, nie jest zbyt ciekawie. Teraz tak, zabezpieczenie musimy podnieść i krążek odkręcić. O, pyk. To wygląda w miarę. Dzisiaj będzie słowo w miarę. Hashtag w miarę. Odkręcamy. Chociaż mogę teraz odkurzacza użyć, więc muszę go podłączyć. Ok, jeszcze zasilanie pod nogą. Moment. I lecimy. Matko i córko. Lubicie takie widoki? Myślę, że dla oglądającego coś takiego, okej, może być ciekawe dla oka. Natomiast dla serwisanta niekoniecznie. Bo trochę to wygląda jak kiepski żart. A myślę, że żartem nie było i nie jest i miało nie być i nie będzie i w ogóle. Więc teraz tak, dobra, wezmę sobie wkrętarkę. O. Przyspieszymy sobie odkręcanie trochę, bo tych śrubek mimo wszystko trochę jest. Więc przykładamy i będziemy po kolei lecieli. Pyk. Come on, spoks. Moje Mario się ubrudzi. Ci tak wydaje, ale kurde, już jest tutaj syf. Mario pójdzie do prania. Także nie fajnie. Teraz co dalej? Wentylator. Wentylator i ta duża śruba na nim. Cyk. Czyli ta. Kolejne dwie małe śrubeczki, żeby wentylator wyciągnąć. Taśma. Ale się zapiekło. Come on. I wyciągamy wentylator. Zobaczymy. No, powiem wam tak. W tym miejscu ona wygląda o wiele lepiej. Natomiast same śmigło jest brudne. Kurde. Pamiętajcie, że ten kurz był zaciągany dołem i wydychany górą, więc ta konsola robiła za niezły sprzęt do dmuchania po całym domu. Nie no, miazga. Co dalej? Musimy odłączyć dwie tasiemki. Tu trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby zrobić to z głową, bo łatwo je uszkodzić. Jedna tasiemka jest na takiej blaszce,
Może mi się uda to pokazać. Tą blaszkę podnosimy, cyk i już będzie można zabrać taśmę numer 1. Także i teraz pyk, wyciągamy. Także mówię, tu jest takie zabezpieczenie, ta blaszka ruchoma. Może będzie widać, może nie. O, ta blaszeczka. O, ta Franca, o właśnie, o ta. O właśnie, to z czym ruszam. Drugie zabezpieczenie działa dziwnie. Ktoś sobie to dziwnie wymyślił. Trzeba wdusić od góry do dołu. I dopiero jak wdusisz, czyli trzeba tam coś wsadzić, zabierasz taśmę. I ona wychodzi cała, nie ma problemu. Nic nie jest uszkodzone. Ale z kolei jak nie wdusisz właśnie o tego pipka, nie? To blaszkę trzeba wdusić do płyty głównej. To jest taki przycisk. Widać jak pracuje. I dopiero wtedy możemy te dwie taśmy właśnie odłączyć i jest lepiej. Kolejny element, plastik. Próbujemy to powyciągać. Czy nie ma tu żadnej śruby dodatkowej? Z racji, że mało tych Xboxów do nas przychodzi, to wiecie, ja sam czasami się zastanawiam, co jak rozebrać. Więc czuję się, jakby to był mój pierwszy raz. Ten element znośny. Ok, teraz tak, napęd. Z napędu musimy odpiąć SATę i zasilanie. Ciężko to wychodzi. Trzeba troszeczkę na lewo, na prawo podygać, ale w końcu się podda, więc złączę Foxconn do góry i teraz napęd wyciągamy. Kurde, no napęd jest też fest uwalony. Takie elementy to trzeba rozbierać i czyścić w środku, więc nad tym się będziemy zastanawiali później. Czy w tej dziurze tam jest syf? No ja cię kręcę, zasilacz jaki brudny. Tam jest widać zasilacz, powiem wam, ale... Ciekawe, czy ta konsola się nie przegrzewała. W sumie, jak dla mnie, to ona musiała się przegrzewać. Teraz tak, wyciągamy silnik, czyli pyk i do góry. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. O! A dlaczego ta taśma się odłączyła? Jakim cudem? No dobra, zaraz to posprawdzamy. Coś tu się ulepiło. Nie powinno tak być. No ale nic. Ok, słuchajcie. Tu jest kolejne ciało obce. Ciało obce. A dobra, już wiem, co źle zrobiłem. Trzeba było kapton odkleić. I tutaj ją. Dobra. Jak wygląda ta buda? Ja cię sunę. No powiem wam, rzadko coś takiego widzę. W sumie to ciężko spotkać. W ogóle. Trzeba będzie to wszystko czyścić. Jak nasz silnik, ja na niego mówię silnik. Tutaj jest zasilacz. Zasilacz też jest cały zatkany. Patrzcie. Ja nie mogę. I to jest ten moment, kiedy dostajesz konsolę i czyszczenie będzie trwało więcej niż sama naprawa. A, spadł syf na Mario, tu jest. Ajajaj. Dobra, teraz tak. Odpalam zasilacz, odkurzacz. Musimy wciągnąć ten syf, bo bez tego to jest... No nie ma opcji, więc lecimy. Masakra. Moje Mario! Zdjęcie od góry. Mogłem was uprzedzić, żebyście sobie ściszyli odbiorniki, telefony, bo... No nie, no jak te Mario wygląda? Mata idzie do prania. Nie ma bata, więc niedobrze.
Ok, teraz tak, przyspieszamy obroty. Wyciągnijmy, wykręćmy po kolei wszystkie śruby. Zobaczymy, jak to pójdzie. Samo gniazdo, wymiana nie powinno stanowić problemu, natomiast zobaczymy, jak ten laminat będzie wyglądał. Teraz tak, wykręcamy śruby od zasilacza. Mamy jeszcze taką blaszkę z zabezpieczeniem w tym miejscu. I oczywiście płytka boczna z radiem, moduł radiowy. Odkręcamy. Trzeba to wyciągnąć, cyk. I ściągnąć gumę do majtów. Poszło. Teraz śruby dookoła zasilacza. Tam słabo będzie to widać, ale one są. Xbox, jak przystało na taką prawilną konstrukcję, ma naprawdę dużo śrub. Jak PS5, tylko to jest lepiej wykonane moim zdaniem. Coś mnie gardło zaczyna drapać. Chyba nie bez powodu. Nie jest to przypadek. O! Człowiek się nawdycha tych różnych rzeczy. Potem chodzi do tyłu. Teraz tak. Z Xboxem w ogóle jest bezsensowne to, że składanie jest jak klocki od Lego. Musisz to zrobić w tej samej kolejności, co oni sobie wymyślili. Zasilacza teraz nie wypniesz, bo zasilacz jest trzymany przez tą blachę. To są takie dziwne niuanse, czyli najpierw odkręcamy tą blachę, w sumie najpierw ten kabelek zasilający, potem blachę. Jak już blacha zejdzie, to wyciągniemy zasilacz. Tak samo przy składaniu jest. Ale podokręcane te śruby są. Ja nie mogę. A weź to kurde ręcznie kręć. Nie zazdroszczę tym, którzy chcieli takiego Xboxa ręcznie rozkręcać. I teraz tak, tą blaszkę już zabieramy. Ona jest w miarę czysta. Kurde, nawet na tych przewodach jest syf. Ajajaj. I teraz musimy to zabezpieczenie podnieść, odłączyć linię 12V od tej właśnie górnej płytki, 12V dolnej płyty. Tu jest zawsze ciasno na styk i zasilacz możemy zabrać. Pod zasilaczem też jest trochę syfu. Więc co dalej? Odkręcamy kolejne śrubki. Tu wszystko jest tak przygotowane. Ta konsola jest, mówię, ultra pancerna. Można by byłoby nią rzucać, a jej by się nic nie stanęło, nie? Nie stanęło. Człowiek. O, come on. Śruba coś nie złapała. Come on. Przyceluj i heja. Ok, tą blaszkę zabieramy. Płytkę możemy podnieść, zabrać kolejny element. I ważna kwestia. Ta taśma. Już kilka tych Series X-ów mieliśmy na stanie. Są uszkodzone te taśmy. Więc trzeba złapać w tym miejscu z dwóch stron, z lewej i z prawej. Są takie zabezpieczenia do wciśnięcia i wtedy cyk i zabieramy. I taśma jest nieuszkodzona, więc to jest bardzo istotne. No dobra. Tą część płyty możemy już usunąć. Kurde, i ten port LAN, on jest przesunięty, widzicie to? Dwa porty USB są równo, natomiast ten plastik jakiś taki delikatnie jest zeskosowany. Więc możliwe, że to jest po upadku. Ciężko powiedzieć. Nie sprawdzałem, co klient podał w systemie, natomiast nie ma to większego znaczenia. Co dalej? Ściągamy pokrywę. Nasz blok. To jest mega zrobione. Kurde, jak mi się to podoba. To jest sztos. Mega fajne. No i już mamy w tym momencie nasze gniazdo HDMI. Jakby ktoś się uparł tak na chama, to słuchajcie, można by byłoby te gniazdo HDMI wymienić w takiej postaci, bez demontowania płyty głównej w dalszym ciągu, nie?
byłaby to opcja wariacka, bo ja jestem za tym, żeby to gniazdo podlutować odpowiednio. Tutaj są małe dziurki, małe otwory technologiczne do trzymania pola masowego, więc to trzeba zrobić dobrze. A żeby się dobrać do tamtej części płyty, niestety, bo trzeba powiedzieć niestety, trzeba tą blachę ściągnąć. W kolejnej rewizji Series X tej blachy już nie ma. To jest najciekawsze, więc ona tutaj nie do końca jest zasadna, no ale jest. No i trzeba ją ściągnąć. I to jest właśnie walka z wiatrakami, bo trzeba co ileś tych blaszek podważać pensetą, szczypcami, kto tam co ma. Ale to się mega źle ściąga. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie dzisiaj. Może z czymś takim. No weź tu, bądź mądry. To jest tak zrobione, że jak oryginalnie w fabryce to włożą, no to jest spoko, nie? Natomiast ponowny demontaż tego ustrojstwa, tej blachy od zakłóceń, czy od czego ona tam jest, nie wiem. Niech będzie, że EMI to jej usunięcie jest jakie jest. Pyk, pyk, pyk. O. Jeszcze jeden róg. Jeżeli ktoś z Was demontował tą blachę, napisz, jak było. Bo myślę, że o, wiesz, jak mogło być. Spoko. Także ta blaszka ściągnięta. Trochę zabawy jest. No i oczywiście potem najlepiej jest... O co chodzi? Tutaj co 5 cm około jest właśnie ta jedna zapinka, która głównie trzyma. Reszta tych dupków nie robi tego. Natomiast właśnie one są co ileś tych centymetrów i lepiej je później jest powduszać. Tak, żeby przy tym zapięciu, już właściwym, jak będę ją składał, żeby te zapinki trzymały tą blachę. Więc o, widać tutaj, nie? Jest odgięte, bo właśnie ja to odginałem, bo inaczej tego nie ściągniesz. To jest, myślę, kolejny krok do tego, żeby ograniczać ludzi, ich prawa do napraw, bo naprawdę usunięcie tej blachy jest problematyczne. Co dalej? Nasz układ chłodzący. Odkręćmy sobie śruby. Kurde, jak to jest dokręcone. Ja cię sunę. Powiem Wam, że fest dokręcone. Mega. Ja cię kręcę. Ten jest jakiś wybitnie mocno podokręcany. Bo wkrętak jest już tak nieźle skręcony, jeżeli chodzi o moc, więc... Kurde, panie, to się wytnie, nie? Co dalej? Musimy wyciągnąć płytę główną i oczywiście ona też nieźle trzyma. Tam jest stara, zeschnięta pasta. To jest konsola premierowa, więc ona i tak ma około 2 lat. Zobaczymy. Tym razem będzie chyba prościej. Delikatnie zsuwamy płytą na bok, tylko przez to, że nawet tutaj jest ten bolec, on nam ogranicza ruch, więc lepiej jest podnieść z jednej strony, żeby była taka przestrzeń i wtedy całością ruszać. O, lewo, prawo, na boki, o tak. I w końcu wyruszamy całość i ta płyta się podda. Tam pewnie termopad jeszcze będzie, ale zobaczymy. O, możemy pensetę sobie włożyć delikatnie i podnieść. No. Come on, baby. Cyk. Dobra, idzie. I dlaczego to tak trzymało? Tutaj mamy termopady piankowe, ja na to mówię. To jest termiczny żel, który ma na pewno dobrą przewodność cieplną i dodatkowo pastę. Pasta jest wyschnięta na kamień, ale ona w dniu premiery, zaraz jak właśnie była premiera Series X, rozbierałem go, pokazywałem, wyglądała identycznie, więc to nie jest tak, że ta pasta po 2 latach jest gówniana, a inne mają, nie wiem, lepszą konsystencję. Nie, przeważnie te pasty są wyschnięte, właśnie tak to wygląda, tak to się zachowuje. Przewodność jakąś musi mieć, bo konsola chodzi cicho, ale wyglądem odstrasza. Więc układ chłodzący tak samo nie najlepszy, czy najlepszy. Nie najlepiej wygląda, ale to działa. A samo chłodzenie w Series X, no to jakby nie patrzeć,
kawał bloku optycznego, co ja mówię optycznego, odbierającego ciepło. Oni tu podpisali to VPR, Vapor Chamber, coś tam. Nie wiem, czy to będzie widać. VPR, Vapor Chamber, czyli komora, tak? Komora, wiecie która. Mój Mario, przepraszam cię, mój kolego. Nie no. Niedobrze. Teraz co dalej? Musimy wylutować gniazdo HDMI. Czy piny wyglądają spoko, czy nie wyglądają spoko. Stąd nie widzę problemu. A nasz minionek będzie działał, czy strajkuje? Nawet jest obraz, to idziemy na minionka. Także cyk i sprawdzimy zaraz. Z tym gniazdem jest ten minus, że pod nim jest jeden taki placek kleju i te gniazdo nie chce tak się wylutowywać, więc nagrzewanie tego też jest problematyczne. Tutaj będziemy działali zapewne hoterem. Zastanawiam się, w którą stronę ustawić gniazdo. Może do tyłu. O, może tak będzie lepiej. Pyk. Szukamy ostrości, tak żeby było widać. No dobra. I teraz czymś tu przytegować trzeba. O, żeby mi płyta nie latała. Dobra, bierzemy hota w rękę i zaraz nagrzewamy. Ten laminat jest gruby, więc on potrzebuje czasu, temperatury i cierpliwości osoby, która to wykonuje. Nagrzewamy hoterem. Ciekawe, ile czasu będziemy grzali. No, baby. Już zaczyna coś pracować. O, dobra. I poszło. Dzisiaj całkiem spoko. Właśnie mówiłem o tej paście. Jeżeli byśmy bardzo, bardzo długo nagrzewali laminat, to wierzcie mi, że ten żółty kolor zmienia się, co tu dużo mówić, na brązowy. To jest wtedy znak, że za długo grzaliśmy, ale to wynika też z tego, jakich używamy narzędzi do tego typu działań, więc to trzeba mieć na uwadze. Ściągnięcie tego kleju też jest problematyczne, się tak wydaje, ale strasznie twardy, sztywny. Ciężko się przy nim pracuje. Autentico. Więc albo się to ścina skalpelem, jakąś chemią serwisową. Myślę, że to nie ma sensu nawet działać. Teraz tak. Usuńmy sobie starą cynę. Wymienimy gniazda, a jeszcze właśnie otwory technologiczne z polami masowymi. Zrobimy to za jednym zamachem, poczekajcie. Trzeba zmieszać cynę, to jest podstawa. Żeby to miało ręce i nogi, musimy pomieszać cynę. Bo zebranie jej przy tak grubym laminacie, jakby nie patrzeć, nie jest takie hop-siup, więc mieszamy cynę, dawaj. No, grot do BGA co prawda, ale nic mu nie będzie. O jedzenie nie woła. Grzejemy jeden pad, drugi pad. No i teraz hoter w rękę plus odsysak. I od dołu nagrzewamy. No ciekawe. Będzie to widać czy nie? Już cyna zaczyna pływać. No ale powiem wam, że nie będzie tak po wsiu. No nie.
No nie, musimy przyjąć trochę inną taktykę. Poczekajcie. Plecionka. Gdzie jest plecioneczka? Jakbym miał trzecią rękę, to bym hotem dogrzewał od góry i bym to centralnie zebrał. A tak to spróbujemy w ten sposób. Czyli przykładam plecionkę i pomimo takiego wielkiego grota nie da rady, chociaż temperatura niska, 290 stopni, podbijmy na 350. I jeszcze raz. Jeszcze można dodać topnika. Pamiętajcie, topnik pomaga w przewodnictwie, transporcie ciepła i bez niego robota to jakby z młota. I teraz kolejne 2 pola. O. Możemy spróbować płytę odwrócić na drugą stronę. Ciekawe co ujrzymy. Cynę, która nawet nie jest roztopiona zapewne. No a jak? Widzicie to? Z tym zawsze schodzi. To nie jest fajna robota, ale chcę, żeby to było dobrze zrobione, bo jak coś robić, to konkret. Takiego jestem zdania, tak mnie nauczono. A tym bardziej, że daje gwarancję na usterki mechaniczne gniazda. Więc ma to trzymać się. Musisz się trzymać, mnie nie denerwuj, nie? Dobra, pomieszaliśmy trochę cyny. Zbieramy. Zobaczymy, czy wciągnie. Gdzież? Nie da rady, nie da rady. Czasami mam taką nadzieję, żeby faktycznie spróbować odesłać. O, jedna dziura jakaś tam jest w miarę. Ale gdzie? Nie pójdzie to. Patrzę, tutaj było pole puste, więc spoko. Nie, kondensator zabrałem. Poczekajcie, bo mi się tutaj robota trochę zmieniła. Chwila. Momencik. Na tej taśmie jest kondensator. I gdzie on jest? Chyba wsiąkł. Coś mi się wydaje, że wsiąkł. Mogę się pomylić, ale... No dobra, będziemy musieli to uzupełnić potem. Z innej płyty weźmiemy. A nie, jest. Ok. Już myślałem. Tu jest kondensator. Widzicie go? Siedzi dupak. I teraz weź go, nie strąć. A to nie jest takie oczywiste. Ajajaj. Mam nadzieję, że się nie wylutował. Kurde, siedzi przyklejony. Teraz tak, będzie więcej zabawy ze ściągnięciem kondensatora niż z faktyczną naprawą. No ale tak się zdarza. W idealnych warunkach, w idealnym świecie wszystko jest fajnie, pięknie, proste, szybkie. Ale te materiały z kolei pokazują trochę inną stronę życia serwisanta, więc dlatego podoba mi się forma ta niecięta. Trzymam kondensator i nagrzewam teren. O, mamy go. Bo niestety dotknąłem plecionką boostera. W tym miejscu właśnie powinien być kondensator, widzicie to? Więc nie tak miało być. Oho, zahaczyłem o układzik, będzie pewnie do wymiany. Zobaczymy jak to wyjdzie. To jest ten sam układ co w serii, nie w serii, tylko w One Xie. Prawdopodobnie. Teraz tak, musimy dodać trochę cyny. Panie drogi, spok się. Naprawa się komplikuje. Z prostej wymiany HDMI nagle się robią komplikacje. Ale tak bywa. O, i teraz tak, hot w rękę. Kondensator lutujemy. Położyłem go, nagrzewam laminat. Jeszcze chwila. I się wlutuje. Właśnie tak.
wracamy do naszego pierwotnego zajęcia, czyli oczyszczenie dziur, otworów technologicznych pod HDMI. No, z tym zawsze jest zabawa. To się tak wydaje, kurde. Niektórzy, co oglądają materiały te typowo cięte, no to wiadomo, tam wszystko jest szybko, fajnie, pięknie, jasne. Natomiast w praktyce w wielu przypadkach tak nie jest. Nie. To jest mordęga. Walka, wielogodzinna walka. O, troszeczkę dziurkę widać. Coś mi mój odsysacz nie chce tak łapać tej cyny. Come on, baby. No, dawaj. Jest piękna pierwsza dziurka. O to chodziło. Teraz druga. Pyk. Jeszcze raz. No i siadło. Dwa otwory czyste. Lecimy po kolejne. Mozolna robota. Ostatni otwór. Macie jakiś na to szybszy sposób na usunięcie tej cyny z Series X'a? Bo ja tutaj nie widzę za bardzo możliwości wielu, ale może jestem w błędzie. Niektórzy wkładają na przykład igłę w otwory technologiczne i rozgrzebują tą cynę. Ja wolę potem. Ale Franca idzie mega dzisiaj słabo. Jeszcze tutaj. Niechaj będzie. Ale schodzi. Schodzi na czymś takim. Przygotowanie laminatu właśnie pod montaż gniazda HDMI. Chciałoby się zrobić to szybciej, fajniej, piękniej, bez większych problemów, no ale nie. Nie w tej konsoli. To są właśnie grube laminaty. Widzicie, jakby to była konsola, nie wiem, PS4 Slim, taki przykład. To grzejesz chwilę, pach i to schodzi. Nie ma problemu. Ale nie Series X. Laminat w PS5 jest o wiele cieńszy w porównaniu do tego z Series X'a. Więc to trzeba mieć na uwadze. Teraz tak, myjemy. Przemyjmy to i zobaczymy, jak wyjdzie. 38 minut nagrywania. Ludzie. Widzicie, jak to jest. Myjemy. Ja zauważyłem, że no wy mimo wszystko lubicie oglądać te treści nieprzycięte, bo patrzycie właśnie na to, z czym ja mogę mieć problem. A jest to jednak wartość dodana, nie? Ktoś jak chce się nauczyć czegoś nowego, podpatrzeć coś w miarę ciekawego, bo umówmy się, nie zawsze jest fajnie, często jest średnio, ale jest okazja zobaczenia, nie? Nawet taka prosta niby wymiana HDMI, ale tak jak mówię, ci, którzy wymieniali w tej konsoli HDMI, raczej się zgodzą, że ten laminat to skurczybyk i tyle. Domyte, no w miarę, nie? Teraz druga strona laminatu i jeszcze ten topnik, zobaczcie. Topnik, który był przezroczysty, po takim sporym nagrzewaniu odbarwia się i zmienia kolor na brązowy. Ale domyjmy ten temat. Niech to wygląda. Trzeba działać chemią. Chemicznie usuńmy
topnik. Ale bardzo powoli schodzi, patrzcie. Przesuwam, 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 przesuwam. No idzie, idzie, no ale kurde, chciałoby się szybciej. A używam teraz PCC 15, więc to jest naprawdę dobry preparat do usuwania topnika. Nieźle sobie z nim radzi. Jeszcze no. W zoomie widać, że jest tam topnik. Możemy go usunąć. Pyk. Dobra. No i mamy to, nie? Teraz czas na gniazdo HDMI. Właśnie, nie pokazywałem tego pierwotnego gniazda pod mikroskopem. Minionek, co powiesz? Słuchajcie, na tym gnieździe piny są zwarte. Te dwa mogły mieć kontakt. Nie wiadomo, czy konsola była wcześniej, w sumie pewnie była uruchamiana przez klienta, nawet jak już wystąpiła usterka. Jest jakaś zawsze niska szansa, żeby spalił się transmitter. Jaka? Niewielka, bo te układy są w miarę mocne, odporne, ale no gniazdo jest uszkodzone. Klasycznie z dwóch stron. I teraz co zrobimy? Nowe gniazdko. Czy to jest to? To jest to. Także nowe gniazdo musimy wyciągnąć z foliopaku. Pyk. I nowe gniazdeczko. O, jest eleganckie, nie? Wygląda, wygląda. Robimy przymiarkę. Odwracamy laminat. O. Teraz. Ja zawsze najpierw lutuję delikatnie pola sygnałowe, a dopiero później masowe, bo może się okazać, że na przykład wlutujecie pola masowe i się przesuną piny. Potem ciężko jest z tym wszystkim operować, więc to jest mój sposób. Złapać chociażby dwa pola. Szukamy głębi ostrości. Gniazdo jest, no równo jest. Dopasowanie jest spoko. Teraz topnik i lecimy zaraz z pinami. Topnika jak zwykle ciut za dużo, a to już norma. Teraz porządny grot. Aktualnie mam założony trochę za cienki, więc on nie poradzi sobie z oblutowaniem tych pinów. Aczkolwiek zobaczymy. Może będzie lepiej niż myślę. Trochę cyny dajemy, pyk. I zobaczcie, całe gniazdo jest krzywo. To jest ten moment, w którym możemy sobie właśnie pomóc w pozycjonowaniu gniazda. No, come on. Mniej więcej w ten sposób. O. Łapiemy z drugiej strony. Siadło. Czyli dwa piny narożne mamy oblutowane, ale jest płytka głębia ostrości na tej soczewce. No i teraz musimy oblutować te piny. Nie mam za bardzo jak tego pokazać, ale może coś pomyślimy za chwilę. Jeden środkowy pin, kolejny sygnałowy. Niech będzie. I z takim pakietem możemy teraz co zrobić? Polutować pola masowe i wrócić za chwilę z powrotem do sygnałowych, nie? Czyli teraz co robię? Odwracam gniazdo. Otwory widać, widać. I będziemy tutaj dawali sporo cyny plus stopnik i jeszcze dodatkowo hoterem dogrzewali. Bo to jest przerąbany temat. Więc teraz tak, pierwsza faza, dodajemy cyny. No wejdź tam baby. Niech sobie wejdzie. I trochę tu, trochę tam. Kolejne pola. I za chwilę hoterem dogrzeję to. Bo zobaczycie, że byłby problem bez tego. Więc hoterem nagrzewam.
tak samo plus grot i niech ta cyna wchodzi w szczeliny. Wyrównała się, więc jest gitara. Teraz kolejne 2 pola. Grzejemy. Myślę, że jest w miarę dobrze, tak? Wyrównajmy pole. Spoko. I teraz sprawdźmy, czy cyna przelała się na drugą stronę. Jak się przelała, to jest już dobrze. Jest obecna. W minimalnej ilości, ale już wyrównała się. Bo to nie jest tak, że jest tam taki dołek, wiecie? Ta cyna jest w sam raz. Jak ktoś ma obawy, to można jeszcze ewentualnie skrobać laminat i nadlewać cynę na gniazdo, na jego obudowę. Teraz tak, przydałaby nam się troszeczkę inna perspektywa, inny kąt. Może zrobię tak, dam miernik, pyk i zaraz będziemy lutowali pady. O właśnie tak, ale to fajnie widać. I z lutowaniem tych dupków różnie bywa. Czasami pospawa piny, czasami nie. Zobaczymy, jak będzie. Wszystko rozchodzi się o grota, jakiego używamy. Topnik. Widzicie, mam zwarcie? Mam. Ja jestem zwolennikiem dogrzewania pinów za pomocą hotera. Więc zobaczycie, co zrobię. Bułkę zrobiłem cynową. Nie było to najpiękniejsze. Pyk. Wszędzie tej cyny jest tak ciut za dużo. Ale jak dogrzeję laminat, mając trochę szczęścia, zobaczcie, że ta cyna powinna się rozejść pod padem lutowniczym, więc teraz temperatura, a liczmy, że tak 200 niech będzie, nadmuch z 50 i będę grzał. Hoterem grzeję. Plastik się nie będzie topił, a laminat będzie miał dobrą temperaturę roboczą. O, już zaczyna się dziać to, o czym mówiłem. Ta cyna wchodzi tam w strukturę. To, że mamy zwarcia, spoko, ja to poprawię. To najmniejszy problem. Tu chodzi o to, żeby pod pinem, który jest lutowany, ta cyna się elegancko rozeszła na długości płaszczyzny. I wtedy to połączenie jest stabilniejsze. Więc grzejemy. Jak to wygląda? Wygląda to jakby jakiś wariat. Chciałem wam pokazywać, że tak się lutuje gniazda HDMI. Natomiast ma to swój sens. Nie zawsze, ale ma. Więc teraz tak. Wezmę moją minifalę większą i zaraz tą minifalą przejadę. Zobaczymy, co uzyskam. Czy to będzie fajnie, czy nie fajnie. Ale mówię, ta cyna pod pinem jest, nie? Ona się tam elegancko rozprowadziła. Cyk. Dokładam topnika. I znowu hot w rękę. I przykładam większą minifalę. I patrzcie, wszystko się przesunęło. Czyli to wszystko. Zostały nam 3 ostatnie zwarte piny. Przykładam minifalę. I tak naprawdę w ten dołek w minifali, jak mamy szczęście, to ta cyna wejdzie, nie? Ale nie zawsze musi być tak fajnie. I czasami jest to po prostu męczące. Ale tym razem, o, jest gitara. I
teraz pomimo, że te piny może nie będą idealnie wyglądały, natomiast połączenie ich pomiędzy pinem a tym padem lutowniczym jest lepiej wykonane. Ja kiedyś nie za bardzo przykładałem się do tego, bo myślałem, że jak będę widział tutaj cynę, wszystko będzie fajnie trzymało. Ok, ale to nie, to jest błąd. Ta cyna ma być właśnie pod pinem, nie? Pomiędzy padem a pinem. To jest najważniejsze połączenie, a nie, że sobie nalejesz tej cyny z tej strony i to ładnie wygląda. To wygląda, ale niekoniecznie długo podziała. I taka technika lutowania myślę, że ma dłuższą rację bytu. Teraz jeszcze przydałoby się wyczyścić ślad topnika. Wydmuchajmy go powietrzem. Pyk. Dobrze jest mieć właśnie albo jakiś kompresor, sprężone powietrze, bo mimo wszystko ten topnik stąd zniknie. Jeszcze raz przemyję. O. Jeszcze raz suszymy powietrzem. Tylko ustawmy sobie to. Ile nagrywam? 50 minut. No i gitara. To jest spoko polutowane, powiem Wam, bo właśnie wolałem to zrobić dzisiaj trochę inaczej niż to, co czasami pokazywałem na kanale, bo tak jak się dłużej się właśnie człowiek zastanowi nad tym, nad jakością połączeń, ich trwałością, takie rozwiązanie jest lepsze. Czyli ta cyna powlatywała pod pad lutowniczy i rozeszła się po całej długości pada, czyli jak ten pad ma tej długości, nie wiem, 3 mm, to na całej długości jest położona cyna. A jeżeli bierzesz grota, przykładasz w tym miejscu i nagrzewasz tylko, to połączenie jest pomiędzy stąd dotąd. A te dalsze 3 mm nie ma tej cyny. I to łączy byle jak. Więc ta robota dzisiaj się bardzo broni. Mam nadzieję, że konsola jeszcze da obraz. Teraz tak. Domyjmy jeszcze gniazdo od spodu. Potem szybkie czyszczenie pasty. Bo dzisiaj nie będziemy się skupiali na pozostałych aspektach. Myślałem, żeby w ogóle nagrać czyszczenie tej konsoli w naszej komorze. Może Wam pokażę na chwilę, jeszcze zobaczymy. Natomiast najpierw skupmy się na tym, czy sprzęt po wymianie HDMI będzie działał. Jeszcze trochę topnika zostało. No widzicie, tu są ślady topnika. O. I przecierasz szmatką i on niby schodzi, no ale nie. To jest dziwne. Dobra, myjemy. Ok. Tak ma być. Co teraz? Pasta. Mówiłem o paście. Chciałbym zrobić szybki test i pokazać Wam, że to działa. W sumie chcę sam zobaczyć, że to działa, więc trzeba pastę pousuwać. Najpierw z układu chłodzącego. Do tego używamy albo jakichś patyczków drewnianych. Są różne sposoby. Ja mam z kolei taki nożyk, ostrze. Przykładam i ścinam tą pastę, bo ona jest mega twarda. Czyli robię cyk. I już mam część roboty ogarniętą. Natomiast to jest opcja dla ludzi, którzy faktycznie mają tutaj już doświadczenie w takim sposobie usuwania pasty z układu chłodzącego. I teraz czyścimy. I już tej pasty nie ma. Zabieramy resztę i sypujemy do kosza, bo to jest istotne. Także układ chłodzący wygląda. Jeszcze trochę tutaj pasty zostało. Sio. Dobra. Teraz najgorszy jest rdzeń. Kurde, zbieranie tej pasty to jest masakracja. Najlepiej jest mieć albo coś plastikowego, albo jakąś wykałaczkę do drewna. Drewnianą, no w sumie one wszystkie są drewniane. Ja teraz plastikiem pojadę i będę ścierał tą pastę. I żeby była jasność, zabieranie tej pasty z tych kondensatorów nijak się ma do naprawy i do zasadności. To tylko się robi po to,
żeby to wyglądało lepiej, nie? Bo ta pasta w tym miejscu i tak ani nie przewodzi, nie przekazuje ciepła dalej. Ona jest tu w ogóle nieistotna. Po prostu w fabryce, jak robot nakłada pastę, no to zawsze tam troszeczkę mu się rozjedzie tej pasty i są pozostałości. Norma na to pozwala. Tak to wymyślili, zaprojektowali. A potem, jak prowadzisz serwis i nie zbierzesz tej pasty, to ci powiedzą tak: jesteś partacz, bo tej pasty nie wyczyściłeś. Wcale nie musiałeś, nie? Grunt, żeby oczyścić rdzeń, czyli pasta na rdzeniu ma być usunięta, ma być wymieniona na nowo, jasne. No ale reszta to już jest przerost formy nad treścią. Tak myślę. Aczkolwiek z walorów estetycznych ja to robię. Ale mówię o tym głośno, jak ja to widzę. Ok, teraz tak, zmyjmy to. Przydałoby się co? K5, nie K5, KT5. KT5, czyli potocznie zwana terpentyna, bo terpentyna super wchodzi w reakcję z pastą, nie rozpuszcza jej, nie rozmazuje, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pochwaliłem, czy bez sensu? A, widzicie, tej pasty jest tyle, kurde, to jest z zabawy zawsze. To się tak wydaje, ale panie. Ale lubię, kiedy ten rdzeń jest czysty. Po prostu lubię. Znaczy rdzeń, kondensatory. Można jeszcze dodatkowo szczoteczką przejechać, czyli jakaś tam miękka szczoteczka, żeby szkód nie narobiła. Delikatnie, delikatnie. I znowu trochę terpentyny i heja. Jak się prezentuje rdzeń? No patrz, tam jakiś kawałeczek malutki został tego. Won. O. Ty spadaj. I jeszcze tam gdzieś delikatnie zostaje tego. Ona jest francowata. Kurde, jest taka sztywna ta pasta. Więc usuwanie jej nie należy do najciekawszych zadań. Jeszcze ten kondensator. I myślę, że można już śmiało kończyć. Jeszcze raz ten szczoteczką, sorry. Dobra. Czyścimy. Jest spoko. Teraz tak. Pasta. Pasta musi być minimum, w mojej ocenie, Thermal Grizzly. Bez tego ani rusz. Muszę tą pastę odnaleźć. Mam dzisiaj coś innego, słuchajcie. Ktoś z Was wysłał do mnie paczkę z pół roku temu z różnymi pastami. Ja kompletnie nie kojarzę tego producenta. Nie wiem, czy to jest jakiś chiński wynalazek. O co to chodzi? Jedna pasta MTG10, druga ZF12. Może Wy macie doświadczenia, tu jakiś nietoperz narysowany. Natomiast wszedłem teraz na internet zobaczyć. Niby ta pasta MTG10 ma przewodność cieplną na poziomie 14 W na metr Kelvin. To więcej niż Thermal Grizzly. Tam Hydronaut i te inne, więc spróbujmy jej. Cóż stracę. Także niech będzie, nie? O, jaka ona jest fajna, taka... Kurde. Lejąca się, o, może tak powiem. Ja lubię pasty lejące się. O, ale fajna, ładna jest. Ej, bez kitu. Ale mi się podoba ta pasta. Jakby wszystkie takie były. Ona jest taka gęsta. Mega gęsta, ale dająca się rozprowadzać. Ale fajna. Kurde. Powiem Wam, co ona mi przypomina.
Ona mi przypomina centralnie taką gorącą, cieplutką nutellę, którą smarujesz po kanapce. Kurde, fajne to. Oby jeszcze tu miało parametry, bo nie mam zielonego pojęcia, także pierwszy raz widzę taką markę, ale może dobre. Nie wiem, czy ktoś w Polsce tym handluje, bo to ktoś z Polski mi wysłał, z tego co wiem, ale pokazuje. Ale aplikacja z sztos. Bardzo fajna, bo Thermal Grizzly jednak jest trochę takie inne, a ta jest taka bardzo, bardzo plastyczna. No. Może trzeba się przerzucić w końcu. O! Wykryli intruza. Słyszałeś? Słyszałeś to? Kurde. Da się? Da się. Ok, teraz tak. Włóżmy całość do budy. I zaraz sobie sprawdzimy, jak to kurde będzie. Jak to było, nie? Pyk. Tutaj już nie trzeba kombinować, ale za tą matę Mario, że brudna jest, no to kurde. Muszę ją dzisiaj wziąć do domu. Będę starał się ją wyprać, wymyć, nie wiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. I teraz klamp. Aplikacja tego klampa, te śruby, nie do końca mi się podoba, no ale wymyślili to tak, a nie inaczej, więc trochę jedną śrubę wkręcę. Pamiętajcie, w tych śrubach od tych klampów nie trzeba ich dokręcać na maksa, czyli nie na siłę, że się ktoś z tym siłuje, bo tu chodzi o docisk samego klampa, nie? A nie to, jak mocno tą śrubę wkręcisz. Więc jak już jest delikatny opór, już nie trzeba więcej kręcić. Ja kiedyś też tak myślałem, że jak były te śruby od chłodzeń z PS3, że trzeba to tak dokręcić, dowalić, że heja. A tak naprawdę to nie ma sensu. Przecież ta śruba sama się nie wykręci, umówmy się. Ona nie ma takiej zdolności. A przez tyle tych konsol, które przeserwisowałem, nie spotkałem się śruby, która faktycznie umiałaby się sama wykręcić. Ok, teraz tak, 4 śruby są delikatnie wkręcone. Teraz dokręcamy za pomocą naszego wkrętaka. Pyk, pyk, pyk. Ło, nie tak, zjechałem. Pyk. Nikt nie ucierpiał? Wszyscy są, dobra. Jest spoko. Trzeba uważać, to się tak wydaje. Jeden fałszywy ruch czasami, nawet ja popełnię błąd, gdzie zahaczę, rozwalę laminat i coś będzie potem nie halo, ale tutaj nic się złego nie wydarzyło. Na moje szczęście, że tak powiem. Co dalej? Musimy nałożyć tą blaszkę. Ta blaszka jest francowata. Pyk. Ale tu już jak właśnie wkładasz ją pierwszy raz, o, ciach, ona teraz siedzi elegancko. Nie wyciągniesz już jej, nie? Mogę za tą blachę podnieść całość, o. Łapy mi się telepią, ale widzicie to, jak to trzyma. Trzyma się elegancko. Co dalej? Tasiemka. Ta tasiemka. I ona była w tą stronę. Z tego co pamiętam. Wpinamy. Tu trzeba elegancko to podopinać. Pach. I znowu ten element. Ten odlew dziwny. Czekajcie, przeczyszczę go trochę. Niechaj będzie. Pyk. To jest. Co dalej? W tym wypadku potrzebuję, słuchajcie, górnej płyty głównej do testów, nie? I napędu, do którego wsadzę płytę, żeby wybudzić konsolę. Bo nie będziemy jej całej składali, bo to jest pozbawione sensu, bo ona jest tak brudna, to trzeba będzie wszystko elegancko czyścić. Dobra, dopinamy tasiemkę. Tutaj widzicie, jest elegancko. Gitara. Co dalej? Jeszcze tą płytkę boczną, żeby nie było. Pyk. Dajemy jeszcze tą blachę zabezpieczającą, żeby nam zasilacz nie zrobił żadnego zwarcia. I to jest właśnie taki myk, że jak składasz tą konsolę, najpierw leci ten plastik, on musi iść pod tą blachę. Parę razy jak skręcałem, składałem, oczywiście źle to złożyłem i potem musiałem wszystko wyciągnąć jeszcze raz, żeby ten czarny element w ogóle móc ustawić z powrotem na swoje miejsce pierwotne. Więc ok, to jest.
Teraz zasilacz. O. Zasilanie dolnej płyty. Podpinamy. Zaś materiał godzinę będzie trwał. Już godzina 5. Sorry. Przepraszam. Tak było. Tak wyszło, nie? Dobra. To. Prąd i napęd. Napęd jest oczywiście uwalony jak nie wiem co. Napęd sobie wyczyszczę go trochę, moment. Chwila, moment i zobaczcie. Niewiele trzeba, a efekt jest lepszy. Podpinamy zasilanie napędu i w sumie nie pomyślałem o jednej rzeczy. Nie wiem, czy w napędzie nie ma płyty. Dlatego możemy wdusić zabezpieczenie od wysuwania awaryjnego płyt. Nie mam takiego spinacza. Ale chwila, moment. Potrzebuję jakiejkolwiek płyty. Cokolwiek, co się włoży do napędu. Także idę po płytę. Mamy płytę. Co dalej? Słuchajcie, HDMI podłączmy. Bo cała ta robota może się okazać, że ona nie ma sensu. Bo konsola nie da obrazu. Nie wiemy, czy transmitter przeżył. Nie mierzyłem go, bo jestem optymistą. A nawet jakby był padnięty, ciężko jest to zmierzyć. Teraz tak, zasilanie. Zasilanko, come on. Zasilanko jest na tym kabelku. Tutaj. Strzeliło. Ale się zrobił nieporządek. John, przesuń się. Pokaż ty ludziom, czy będzie obraz. Minionek też się przesuń. No i słuchajcie, zaraz spróbujemy. O, może tak zrobimy. Dławi mi od tego kurzu. Bo standardowo nie mam takiego odruchu. Ok. Jak nie mamy jak uruchomić konsoli, bo nawet zdarzyły nam się sytuacje, w których ktoś przysłał Xboxa Series X, uszkodzony włącznik, uszkodzona taśma transmisyjna, uszkodzone gniazdo, to wyjściem z opresji jest wybudzanie konsoli w taki sposób, że wkładasz jej płytę i ona się włączy. Także ona teraz jeszcze nie zatrybiła, bo ona oczekuje, więc patrzcie. Ona teraz jest do góry nogami, czy nie? Tego nie wiem, ale wsuwam płytę trochę i piknie pewnie. Słyszeliście? Piknęła. I jak będę miał szczęście... O, już się zaczyna wybudzać monitor. To tam jest obraz, widzicie to? Ona w tym momencie startuje. Możemy podłączyć pada, bo przygotowałem go sobie. Gdzie to jest USB? Z tyłu są dwa. Chwila. Jeszcze pytanie, czy będą rozdzielczości 4K. Chociaż ten monitor nie ma 4K, więc do testowania to on średni jest. Ale pad, dobra, pad się sparował. W tym momencie nie jest podpięty wentylator, więc mamy, liczmy, 5 do 10 minut czasu na jakieś testy pierwotne, podstawowe. Znając życie, to kółko się kręci, bo ona będzie chciała aktualizację. Dlatego za to nie lubię Xboxa. Ja w domu mam jakiegoś tam Series X'a. Odpalam go raz na 3-4 miesiące, jak mi się przypomni, bo dzieci chcą zagrać. I co się dzieje w momencie, kiedy włączymy Xboxa Series X? Aktualizacja. I 2 godziny, 3 godziny. Aktualizacja gier. Jest to masakracja. No baby, come on! Nie podpiąłem jednej płytki, co prawda. Tej. Kurde, mówiłem? Sprawdzanie aktualizacji. Sprawdzanie aktualizacji. No jak on teraz nie pociągnie tego dalej, nie włączy się do głównego menu. To jest przemasakra. Irytujące. Ja wiem, że to jest poprawa stabilności systemu, które Sony zawsze wprowadza co miesiąc. Bo tam każda aktualizacja to jest poprawa stabilności. Ludzie się z tego śmieją wszemi wobec, no ale ja też. Jest to w pewnym momencie no nie do końca takie fajne. No dobra, sprawdzanie aktualizacji, back, kurde, daj back, cofnij, przestań, przerwij, daj obraz Dzido, dała de facto, no ale mi tu się konsola grzeje, a temperatura jest niska, układ chłodzący nawet nie ma 25 stopni,
Za to właśnie cenię tego Xboxa, bo one tak fajnie cicho pracują. Włączysz Xboxa w domu, w nocy, o północy, nie wiesz, że on pracuje. Myślę, że sprawdzanie aktualizacji jest dlatego wydłużone. O, wystąpił problem. Sprawdź sieć, wyłącz konsolę. Pad mi się nie chce włączyć, paruj się dupku. Pewnie ta płytka musi być podłączona, tak strzelam. No, baby. O. Wyłącz konsolę. Podłączymy jeszcze tą płytkę z modułem od Wi-Fi zapewne. Podłączymy jej wentylator, chociaż ten wentylator jak zacznie tutaj kręcić, to mega czyste śmigło, to ja tu zwariuję. A duszenie mnie w takich warunkach nie należy do najprzyjemniejszych. Więc teraz tak, podłączam zasilanie. Podepnijmy sobie tą płytkę. Ona jest z której strony? A tutaj. Dobra, od przodu. Pyk. I możemy teraz, tu ile mamy? Godzina 10. Słuchajcie, szybko pójdziemy na maszynę nie wiem jak nazwać, tą komorę do czyszczenia. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzę, czyli ustawię sobie zaraz kamerę, ujęcie i będę szybko psikał kompresorem plus napierdzielanie tym pędzelkiem. Więc myślę, że to będzie trwało z 5 minut max. Tam będzie szum, będzie głośniej, więc wybaczcie za to, ale możecie zobaczyć właśnie tą komorę, którą przygotowałem jakiś tam czas temu. I to jest zasadne, właśnie przez to, że używasz jej, nie musisz mieć tego syfu na sobie, więc zaraz widzimy się na drugim ujęciu z komory do oczyszczenia. Dobra, idę na ujęcie, bo muszę podejść. Jestem, myślę, że rączki moje widać. I słuchajcie, to jest ten wentylator, który widzieliście, był uwalony. Musimy wsadzić go do środka, cyk. To za chwilę zacznie zaciągać powietrze za pomocą odkurzacza centralnego, a my dodatkowo kompresorem tutaj będziemy psikali i będzie tak. Także odpalamy zaciąg. Ale się sam kręci, ale jaja, patrz! Lol. Ale ciągnie, to jest zaciąg. I powiedz, że to jest głupie. No gdzie głupie? Zero kurzu. Dobra. Wyłączamy w tym momencie zaciąganie powietrza i on wygląda o wiele lepiej. Delikatny brud zostaje, ale ta konsola ma ślady jakiegoś zalania. Stąd jest syf w tym miejscu. A tak, poza tym to daje radę. Co dalej? Środek. Cała ta skrzynka. Nie wiem, na ile telefon to złapie, ale widzieliście na tych innych ujęciach, nie? Więc krążek możemy dać. To też zamykam, bo to jest szczelne. Pyk i odpalamy zasilanko, czyli podciśnienie. O kurde! Jak się pierdolę! Łoż. I ramy. Jest podciśnienie, więc wiecie, te rękawice się same pompują. Nie ma lekko. Jeszcze można właśnie pędzelkiem centralnie na środku pojeździć, zruszyć ten push. No. Jakoś będzie, nie?
No i mamy. Słuchajcie, zadziała się zła rzecz. Kurde, nagrałem zakończenie, wszystko. Dźwięk był wyłączony z głównego mikrofonu, więc masakracja. Pokażę wam, jak się konsola zachowuje. Bo ogólnie włącza się, daje obraz. Nagrałem to wszystko. Mam przebitkę do tego. Mogę wam pokazać, ale to jest niebywale aż niemożliwe. W międzyczasie niech się ładuje. Ale jaja, ale jaja. Dlatego zrobię taki ulepiony film. Mam program do łączenia dwóch różnych materiałów. Mogę wyciąć daną scenę. Także ja się już zalogowałem. Jest obraz. Konsola włącza się, daje obraz. Wykrywa rozdzielczość Full HD, ale nie w autowykrywaniu. To jest trochę lipa. Nie działa automatyczne wykrywanie treści. A szkoda tego materiału jednak, no dlaczego nie? Niech będzie. Nie wszystko w nim zrobiłem najlepiej, bo jest spore prawdopodobieństwo, że HDMI booster uszkodziłem, bo tam delikatnie go dotknąłem plecionką, więc tutaj wchodzi taka opcja w grę, natomiast nie mam pewności, chyba że jeszcze sam w sobie transmitter jest trzaśnięty. I teraz jest rozdzielczość niska. Słabo widać napisy, OK. TV, opcje wyświetlania, wchodzimy tutaj. I mówiłem, how dare you, kurde, zaczęło działać. I wykrywanie automatyczne. Przełączam na HDMI, zobaczcie, cyk. On się pyta, czy chcesz użyć ustawień ręcznych. OK, wracam. I teraz już mam tryby 720p, 1080p i wyższe rozdzielczości. I klikając OK, ona nam pokaże dobry, spoko, fajny obraz. Ale konsola nie działa tak, jak powinna. I co dalej? Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, bo już nie pamiętam, siedzę tu już za długo. Port LAN nie działa. Aktualizacja po kabelku LAN w ogóle nie śmiga, więc musi być to jeszcze dodatkowo uszkodzone. Także naprawa ogarnięta nie do końca. Na dzisiaj już muszę powiedzieć nie, bo już jest po 20 godzinie, a nagrywam to od godziny przed 18 zacząłem. Więc masakracja. No cóż, działa. Pewne błędy popełnione. Taka refleksja na przyszłość, żeby po prostu może robić trochę wolniej, trochę mniej. Więcej spokoju w tym wszystkim i też będzie to szło do przodu, więc chciałem wam jeszcze pokazać oczywiście ten materiał, który nie był cięty. Moment, nie to. Ja tam mówię sobie wszystko, pokazuję, bo chodziło o to, że jak poszedłem tam na tą maszynę do czyszczenia, to niestety, ale nie udało się. O, już i przełączamy na scenę, pokażę wam. Będę oglądał sam siebie, bo to jest idiotyczne trochę, no ale tak było. I patrzcie. Przychodzę z obudową, pokazuję, że ona jest fajna, czysta, piękna i tu dźwięku nie ma dźwięku centralnie. Wentylator, wspominam, że jest brud. Przy zoomie widać, że faktycznie to jest coś zalanego, bo to się przykleiło, przylepiło, nie odrywa się to, lipa. Potem podłączam konsolę, wentylator kładę w pion, cyk. Uruchamiam, a i właśnie jak uruchamiam konsolę za pierwszym razem, wkładam płytę do napędu, bo takim tą płytą w napędzie możemy ją wybudzić, jak nie mamy pozostałych komponentów. Spoko. I o, tutaj czekam. No i to za chwilę będzie pierwszy moment, jak dała obraz. Jest Xbox, nie wiem, czy to zauważyłem, czy nie. O, i kręci kółko. No i mówię, że spoko, udało się, fajnie. I za chwilę pokaże się aktualizacja, która jest przerąbana, długo trwa, nie chce iść, trzeba się logować, cudować. Loguję się do konta firmowego, bo ta konsola bez użytkownika jest. No i zaczynam to gadać i wspominam właśnie o tym HDMI boosterze. No i tak to było. Tak to śpiewali, więc tym razem mówię. Nie do końca ogarnięte, ale ja do tego jeszcze wrócę. HDMI booster zmienię, potem jeszcze będę kontaktował się z klientem z zapytaniem, co z portem LAN, czy on chce ten port mieć wymieniony, czy nie, bo robi się problematycznie, bo komponentów brakuje. No i co? Jak się materiał podobał? Łapa w górę, jak nie łapa w dół, napisz dlaczego. I czy chcecie w takie długie treści? Bo łącznie ten materiał będzie zajmował, myślę, godzinę 20. To jest bardzo długi materiał. Napiszcie mi faktycznie, czy chcecie. Ja dodatkowo odpalę na tym kanale, myślę, ankietę i tam będzie do wyboru, nie wiem, 5 opcji z materiałami. Jakie chcecie, żeby te materiały faktycznie były? I to jest prośba do osób, które subskrybują kanał, bo wy w zasadzie widzicie te ankiety. Natomiast sprawdźcie, czy subskrybujecie, bo chyba z 70% ludzi oglądających w ogóle nie wie, że to jest na innym kanale i ogląda. Także tyle. Na dzisiaj kończę. Było miło. Widzimy się przy następnej realizacji jakiejś naprawy. Trzymajcie się. Cześć, hej.